Pamiętasz taki moment w swoim życiu, kiedy pomyślałeś, że wszystko nagle się skończyło, że nie ma już żadnego wyjścia, że to koniec? Ja miałem taki moment. Kiedy trafiłem do libańskiego więzienia, zostałem wrzucony o 3:00 w nocy do celi z ludźmi, których wcześniej znałem tylko z opowieści. Przestępcy, mordercy, złodzieje. Ci, których się unika. A ja spałem obok nich. Ale to nie będzie historia o tym, jak ciężko mi było. To będzie historia o tym, jak człowiek się nie rozsypuje. Nawet wtedy, kiedy wszystko dookoła mówi ci już po tobie. Bejrut, Liban, godzina 2:30 w nocy, 30 grudnia 2023 roku. Korytarz na znanym mi już posterunku bez okien. 2 gości w mundurach z napisami General Security na bluzach. To taka libańska wersja naszej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prowadzą mnie do samochodu. Jestem skuty, zmęczony i głodny. Auto to beżowy pick-up, taki z zabudowaną paką. Stalowa skrzynia, mniej więcej 2 metry na 2. 0 okien, tylko kilka dziur przy suficie. Wpychają mnie do środka. Siedzę na zimnej, blaszanej podłodze. Światła ulicznych lamp przelatują przez te otwory przy suficie i mrugają na ścianach. Brakuje tylko muzyki i dymu z wytornicy na tej dyskotece. Po jakimś czasie nagle stop. Silnik dalej jednak pracuje, ale auto już się nie porusza. Słyszę metaliczne kliknięcie. Może to brama? Tak, chyba brama. Cofamy na pewno. Otwierają pakę, wchodzę na mały dziedziniec. Nowi strażnicy patrzą na mnie, jakbym był po wyroku. Nie muszą nic mówić. Ich oczy już mnie skazały. Przechodzę przez drzwi. Pierwsze, drugie, trzecie. Cela po lewej. Pusta, mała i brudna. Strażnik wpycha mnie ponownie, jakbym był jakiś oporny. Siadam na podłodze, plecy opieram o ścianę, klimat jak w rzeźni, zimno, surowo, śmierdzi wilgocią i trupem. Jestem pierońsko zmęczony tym przesłuchiwaniem przez Hezbollah. Ostatnie godziny czuję się kompletnie wypruty, jakbym został wylogowany z tej rzeczywistości. Po chwili otwierają się drzwi. Ruszam korytarzem ze strażnikiem. Mijamy innych funkcjonariuszy. Jedni w moro, drudzy po cywilnemu, inni w takich dziwnych kamizelkach odblaskowych. Wchodzimy do dużego pomieszczenia. To depozyt. Na podłodze sterty walizek, plecaków, jakichś toreb kraciastych. Wszystko wymieszane jak w Ciucholandzie na promocji. A za wielkim biurkiem siedzi typ z takim dosyć sporym brzuchem. Patrzy na mnie spokojnym wzrokiem. I pokazuje na zeszyt. Wpisz się tutaj. Masz jakieś wartościowe rzeczy? Komputer? Leki? Pyta. Więc wyciągam tablet, podaję mu. Koleś chowa go do jednego sejfu. Widzę, ma moją gotówkę. Chowa do drugiego sejfu. Tu mam leki w apteczce i podaję mu paracetamol, tabletki na biegunkę. Nie wiem, co mi to da w sumie, ale jak chciał te leki, no to proszę bardzo. Dobra, weź jakieś ciuchy, ręcznik, pastę, szczoteczkę. Masz 5 minut. Przekopuję więc ten mój cały plecak i wyciągam. Klapki, ręcznik, 3 zestawy, pamiętam, podkoszulek, gacie, skarpetki, szczoteczkę, pastę do zębów. I wtedy znajduję tego gościa. Faziego. To taki mały, szydełkowy żółwik. Zrobiony przez moją córcię. To maskotka na drogę. Żebyś nigdy nie był sam w tej podróży, tato. Powiedziała Ala, kiedy mi go wręczała na do widzenia. Patrzę na niego przez chwilę i wiem, że nie powinienem, bo za chwilę mogę się rozkleić. Ale podchodzę do magazyniera i pytam go, pokazując Faziego, mogę go zabrać? To maskotka od mojej córki. Gość patrzy przez chwilę, nic nie mówi, potem się szybko rozgląda i kiwa głową, okej, you go. I pyk! Fuzzy ląduje w mojej kieszeni. Będzie ze mną. Przeżyjemy to razem. Nie wiem w sumie, czemu się cieszę, ale taka mała, drobna rzecz, a dodaje wiary w serce. Wtedy magazynier woła typa w odblaskowej kamizelce, żeby mnie odprowadził do celi. Stop! Jeszcze sznurówki, woła za mną. Że co? Z butów, wyciągaj sznurówki. Robię, co kazał i chowam je w boczną kieszonkę do mojego plecaka.
Ale po co to? Pytam. Żebyś się nie powiesił. Odpowiada z dziwnym uśmiechem na twarzy. Potem korytarz, półmrok, cisza. Więźniowie już śpią. Funkcjonariusz zagląda do jednej celi, potem do drugiej, trzeciej. Pyta coś ludzi w środku po cichu. Czekamy. I wtedy otwiera kratę kolejnej celi. Wchodzę do środka, bez pytań, bez oporu. Widzę jedno wolne łóżko na środku. Przestrzeń jak z filmów dokumentalnych. Zrozumiałem, po co były te kolejne przystanki. Dopiero tutaj, w tej celi, było wolne miejsce dla mnie. Krata zamyka się tym metalicznym, piorunującym odgłosem wielkiego klucza. Przez moment nikt się nie odzywa. Cela śpi. Słychać tylko oddechy. Ktoś się tam z tyłu wierci. Siadam na łóżku, jest chyba 3 w nocy. To godzina diabła. Nie potrzebuję zegarka, żeby to poczuć na własnej skórze. I podchodzi do mnie facet po 40, tak? No, może ma 45 lat. Niewysoki, łysy, duży brzuch, ciemne, takie dziwne oczy. Mocny amerykański akcent. Brzmi trochę jak z filmu gangsterskiego z lat 90. I siada obok mnie. Jestem Paul. Mówi i wyciąga rękę do mnie. Michał. Mój pierwszy człowiek w tej piekielnej scenerii. Żywa osoba. Rozmawia i patrzy w miarę normalnie na mnie. Opowiadam też mu moją historię, ale w bardzo skróconej wersji. Pytam go, jak się tutaj znalazł. Przyleciał z New Jersey, z Ameryki, jest builderem. Zatrzymali go na lotnisku, podobno bezprawnie. Nie wie dokładnie za co. Coś podobno związanego z jakąś działką, którą ojciec przepisał na niego, ale ciotka go pozwała, że to w sumie jej działka. Jest przekonany, że to jakaś rodzinna zemsta albo przekręt. Albo jedno i drugie. Odgraża się jej, mówi, jak stąd wyjdzie, to ją pozwie, coś jej zrobi, w sumie sam nie wie co jeszcze. Ale mówi to dziwo spokojnie, bez jakichś takich głębszych emocji. Jak ktoś, kto przeżył już kilka podobnych spraw w życiu. Rozmawiamy długo, może godzinę, może 2, nie wiem. Ale tu nie ma zegarów. Czas się rozpływa jak herbata bez cukru. I wtedy ktoś z końca celi rzuca półgłosem. Ciszej tam, do spania! Kończymy więc gadkę z Polem, kładę się. Parterowe łóżko, metal, skrzypienie, 0 pościeli. Wzrok w ciemności mi się jakby wyostrza. Kilka par oczu mnie jednak obserwuje. Niektórzy są czujni. I wtedy nagle ktoś trąca mnie w stopy. Hej, weź to, mówi. Koleś rzuca mi koc na nogi i kawałek jakiejś takiej dziwnej gąbki, który ma chyba udawać poduszkę. Gość niski, pulchny na twarzy, śniada cera, tyle co widzę w tym półmroku. Czapka zimowa na głowie. To Bengalczyk. Owiń sobie to ręcznikiem, bo ci gąbka twarz porysuje. Mówi nieźle w sumie po angielsku i odchodzi szybko do swojego łóżka. Dzięki, rzucam szczerze w jego stronę. Święty Mikołaj w środku nocy? W zielonym swetrze bez reniferów? I w czapce? Bo tu jest zimno. Nie sądziłem, że będę kiedyś się tak cieszył z kawałka szmaty i gąbki. Kładę się, zamykam oczy, ale nie mogę zasnąć. Głowę mam jak telewizor w trybie czuwania. Próbuję zapomnieć, gdzie jestem. Liczę ilość łóżek. 12. Wszystkie piętrowe, czyli 24 miejsca. Wyciągam tego Faziego mojego z kieszeni i zaczynam myśleć o Ali. Na pewno śpi słodko w Polsce. Teraz też jest tam noc w sumie. Nie myśl o niej. Nie myśl, Michał, bo się rozkleisz i będzie pozamiatane. Budzi mnie nagle szelest plastiku i ruch taki w celi. Bum, głosy, światło, śniadanie. Dostaję coś w worku plastikowym. W środku zawinięty arabski chlebek chyba. Każdy dostaje po jednym. 2-litrowa butelka herbaty do podziału na wszystkich. Przeliczam szybko w głowie, wychodzi mniej więcej po 80 ml na głowę, czyli 1/3 szklanki. Biedny przydział, no ale cóż, lepszy ryc niż nic, jak to mówią. Widzę znowu tego gościa od gąbki. To mój dobroczyńca. Czapka niezmiennie na jego głowie. Dalej mu zimno. Pochodzi z Bangladeszu. Podaje mi drugi chlebek. Ten jest z ogórkiem i oliwkami. Miły gest.
Uśmiecham się do niego i dziękuję mu. On mruga spokojnie, jakbyśmy znali się od dzieciństwa. Próbuję to jeść, ale gardło mam jak papier ścierny. Nie mogę nic przełknąć. Wydzielam sobie po małym łyku herbaty, aby ten papierowy chlebek jakoś tam wpadł do tego żołądka. Paul siada znowu obok mnie, wyciąga jakiś pakunek w moją stronę i mówi: bierz, to drożdżówka. Przyda ci się, jak będziesz głodny. Nie mam w sumie miejsca w żołądku, ale biorę i dziękuję mu. Odkładam to pod poduszkę, będę miał na później. I wtedy nagle pojawia się on. Przed moim łóżkiem staje chudy Libańczyk. Około 50 lat. Ma szary dres, krótki zarost, przenikliwe spojrzenie i charakterystyczne spuchnięte lewe ucho. Takie jak mają zapaśnicy. To szef celi. Wchodzi w moją przestrzeń jak do siebie. No, nie musi nic mówić. Czuję, że on tutaj wszystkim rządzi. Podnoszę się i staję przed nim na centymetry. Patrzy na mnie z góry, do dołu i z powrotem. Mierzy mnie tymi swoimi czarnymi, dziwnymi oczami, ale jakoś nie czuję strachu. To nie jest konfrontacja. To jest chyba sprawdzian, czy jestem sztywny. Szef woła też Paula. Rozmawiają chwilę i Paul mówi do mnie: on chce poznać twoją historię, stary, mów, a ja mu przetłumaczę. No to zaczynam do niego nawijać, jak do dobrego ziomka, tak do każdego z was. Ktoś, kto słucha moich opowieści, to ja mogę godzinami opowiadać, jak się wkręcę. I tak mu opowiadam o tych podróżach, o kamerze, o Afryce, o Baalbek, o Polsce, o znajomych, o wszystkim, co robię. O tym, że córka robi mi maskotkę i pokazuję mu tego Faziego. Mówię i mówię, no chyba z pół godziny. Paul nawet nie nadąża z tym tłumaczeniem, aż w końcu szef mi przerywa podniesioną ręką i zmarszczonym czołem. Śmieje się, klepie mnie po ramieniu i mówi: Crazy Bulanda, Crazy Bulanda. I odchodzi, kiwając głową. Co to znaczy bulanda? Uśmiecham się, niby luźno, ale w głowie zaczyna coś mi zgrzytać. Paul dalej nawija mi temat, że on musi szybko stąd wyjść, bo jego fani czekają na TikToku. Myślę, w ogóle nie mam TikToka. Wtedy nie miałem. Jestem gwiazdą w internecie, Michał. Mam ponad 20 000 fanów na TikToku. Nie mogę ich zawieść. Muszą mnie szybko stąd wypuścić. Ja jestem prawdziwą drag queen. Przebieram się co wieczór i pokazuję fanom na live'ie moje występy. Musisz to zobaczyć koniecznie, jak wyjdziemy, Michał, stąd. Jestem bardzo popularny. I uśmiecha się podobnie jak spotkany wczoraj Joker na przesłuchaniu w biurowcu. Myślę przez chwilę, że on sobie jakieś jaja robi, no ale on to gada na poważnie. Koleś ma jakieś rozdwojenie jaźni chyba. Wydawał się normalny, ale te jego diabelskie oczy... Odklejony chłop grubo. Chyba ma dwubiegunówkę, albo lepiej, 4-biegunówkę. Aha, rzuca Paul. Bulanda to znaczy Polska. Szef cię nazwał szalony Polak. I wyjaśnił mi Paul, co to znaczy Bulanda. Nachyla się jeszcze nade mną i szepcze: on zabił 3 osoby. Oficjalnie. Nikt nie wie, ile naprawdę. Prawdopodobnie dostanie karę śmierci. I Paul wskazuje głową w kierunku szefa i odchodzi do toalety. Ciężko mi to ogarnąć. Co się tutaj dzieje do cholery? Tu mi koleś gada, że jest drag queen, a tamten zabił kilka osób. To jest jak jakiś odklejony sen. Siadam na podłodze przy łóżku, aby trochę zmienić pozycję. No, nagle nowy koleś siada obok mnie. Średniego wzrostu, drobny, ale jego sylwetka jest dobrze wyrzeźbiona. Widać, że ćwiczy. I czuję od niego taki spokój. Po twarzy wnioskuję, że to Azjata. Hi, my name is Harry. Pochodzę z Nepalu. Gość bardzo dobrze mówi po angielsku. I znów opowiadam mu moją historię, któryś raz z rzędu, już nawet nie liczę, ale jemu w sumie chcę opowiedzieć. Mam takie dobre przeczucie co do niego. Od kiedy tu jesteś? Pytam go i chociaż intuicja mówi mi: Michał,
Kurwa, nie pytaj, nie zadawaj takich pytań. To jest bardzo, bardzo zły pomysł. Ale jest już za późno. Ja, stary, ja jestem tu od 2012 roku. Zamarłem. Moja głowa zaczyna pracować. 12 lat. 12 lat w tej klatce. Nie pytam za co, bo w tym miejscu to nie jest dobre pytanie. Zaczynam bardzo żałować tego mojego pytania. Moja głowa zaczyna panikować. Harry to chyba zauważył i od razu opowiada mi o Nepalu. Mówi, że nie chce tam w sumie wracać, chociaż kocha swój kraj, że siostra mu tutaj pomaga, przysyła pieniądze co jakiś czas, żeby mógł sobie kupić jedzenie w kantynie. Może też do niej zadzwonić raz na 2-3 miesiące, jak ona uzbiera kasę na telefon. I Harry dodaje: wiesz, stary, ile kosztuje tutaj telefon do domu? $2000. I to maksymalnie jest 10 minut. 2000 zielonych za jeden telefon? Ja pierniczę, gdzie ja jestem? Harry wstaje i podchodzi pod telewizor. Podciąga się na metalowej ramie obudowy. Wisi na niej jak jakiś duch. Drobny gość, ale widać, że jest silny. Za chwilę podaje mi 2-litrową butelkę z wodą. Masz, stary, przyda ci się. Pij. Nie licz, że cokolwiek tutaj się w twojej sprawie zmieni do 2 stycznia. Jest weekend, do tego Sylwester jutro. Nikt się tutaj nami nie przejmuje. Tobą tak samo. Musisz uzbroić się w cierpliwość, aby tu, stary, przetrwać. Sobota, niedziela, poniedziałek i połowa wtorku. 4 dni. Brzmi jak wieczność, ale Harry jest tutaj 12 lat, więc 4 dni to w sumie nic. Czy ktoś się zorientował, że zniknąłem z radaru? Że nie odpowiadam na wiadomości na WhatsAppie? Za chwilę pytam przez pola strażnika o możliwość telefonu do ambasady. Próbuję wszystkich możliwości. Strażnik wraca po chwili. Jesteś pisany w papiery jako terrorysta. Nie możesz nigdzie zadzwonić. Rzuca informacją przez kraty. Terror... Ja? Kurwa, no nie wierzę. To jest jakiś żart. Ale nie protestuję. Nie tutaj. Zaczynam planować. Kiedy dostanę jednak możliwość zadzwonienia, to do kogo najlepiej? Pamiętam numer do Agnieszki, pamiętam do cioci Krysi i do Bartka. Chyba. Ważę każdą opcję, każde zdanie, co powiem, jak powiem, ile będę miał czasu na ten telefon. 20 sekund, 30, a może minutę? Do Agnieszki w sumie nie będę dzwonił, bo nie chcę, żeby córka to usłyszała. Dzisiaj sobota, to pewnie jadą na wieś do dziadków, więc jak będą jechać samochodem, Agnieszka od razu włączy na głośnik. Nie, to bardzo zły pomysł. Więc układam tą sentencję wyraz po wyrazie, na pamięć. Cześć, tu Michał. Nic mi nie jest, żyję. Szedłem na lotnisko i nie dotarłem na nie. Nie wyleciałem też do Afryki. Niech mnie ktoś wyciągnie z tego więzienia. Nic nie zrobiłem przecież. Ja tylko zwiedzałem Liban. Pomocy, pomocy. Nie, to za długa wersja. Lepiej coś skrócę. Tu Michał, nic mi nie jest. Zostałem zatrzymany w Bejrucie. Uruchom Bartku ambasadę. Powtarzam, jestem okej. To nie są żarty. Więc najlepiej do Bartka. On zadziała od razu, będzie wiedział co robić, bez paniki. Ale kurde, nie jestem pewny jego numeru. To 507 czy 508 ma na początku. Cholera jasna. To jednak chyba do cioci zadzwonię. Ona nie spanikuje, telefon znam na pamięć. Nie wiem jak to się stało, ale stacjonarny do Anglii po tylu latach, a pamiętam. Ruch nagle jakiś na korytarzu, pora obiadowa. Papka w menu. Wygląda jak karma dla psów, która wpadła do miski z wodą obok. Ale nie pytam co to jest. Harry szybko płucze talerz aluminiowy i jakąś tam plastikową łyżkę. Masz, to teraz twój zestaw. I podchodzę do tych otwartych drzwi. Kucharz z taką wielką chochlą rzuca mi te żygi na talerz. Bach! Weź więcej, to jest dobre. Ktoś mówi mi przez plecy. Więc biorę 2 chochle, bach i bach. Najwyżej wyrzucę do kibla.
Siadam na łóżku i jem. W sumie to jest naprawdę niezłe, jestem w szoku. No, wygląda jak kupa, ale no, człowiek nie świnia, zje wszystko, prawda? Dobiega koniec pory obiadowej. Przychodzi klawisz i woła mnie do drzwi. Ruzin, jedziesz na przesłuchanie. Zostaw tutaj wszystko i chodź ze mną. Od razu pomyślałem, jednak nie czekają ze mną do tego 2 stycznia, jak mówił Harry. Nadzieja rośnie moja, że ktoś mi w końcu uwierzy, że nie jestem jakimś groźnym szpiegiem. Wsiadam do furgonu, na pacy jadę sam, docieramy na miejsce, poznaję je, to znowu ten posterunek bez okien. Wchodzimy na pierwsze piętro, stoję w korytarzu, a przy ścianach stoi kilka osób. Nie wiem, czy 6, czy 8, dokładnie nie policzyłem. Stoją na baczność, mają worki lub czapki na głowach nasunięte. Próbuję wyszukać jakieś znajome twarze z poprzedniej nocy wśród tych pracowników, ale bezskutecznie. Nie ma ani Grubego, nie ma Brata Lewego, nie ma Benzemy, Jokera też nie ma. Nie ma tych gości. Nowy dzień widocznie i nowa zmiana. Wszyscy dzisiaj ubrani po cywilnemu. Jeden charakterystyczny koleś chodzi w takim podkoszulku na ramionczkach, napakowany taki, widać jakby dopiero przed chwilą skończył podnosić ciężary i w ręce ma taką 80-centymetrową metalową rurkę. Jest okrutnie nabuzowany, wręcz taki zamroczony gdzieś w tej swojej głowie. Próbuję z nim nawiązać jakiś kontakt, ale on mnie unika. W końcu podchodzi do mnie jakiś mężczyzna w takiej szafirowej bluzie z kapturem, zapinanej na zamek, na około jakieś 35 lat. Bez znaków szczególnych, sprawia wrażenie, jakby nie pasował do tej bandy. Mam na imię Abel. Ja się zajmę twoją sprawą, chodź za mną. Mówi i idziemy korytarzem. Nagle po drodze w jednym z pokoi zauważam kobietę z małym dzieckiem. No, dziewczynka ma może ze 3 lata. O, to pewnie żona któregoś z tych policjantów i tutaj przyszła na widzenie. No bo w sumie co by robiła kobieta z dzieckiem na takim miejscu? Abel pokazuje mi pokój, w którym mam zaczekać. Oprócz mnie w środku jest jeszcze 2 mężczyzn. Jeden w białym podkoszulku z długim rękawem i golfem. Siedzi na drewnianej ławce, a drugi leży na materacu. Ręce ma spięte z tyłu, naciągnięty oczywiście worek na głowę, dresy i tak charakterystycznie naciągnięte skarpetki na nogawki od tych spodni. Nie rusza się w ogóle. Białego od razu gdzieś zabierają. Po co tak? Może aby ukryć ślady na ciele? Nie rozkminiaj, Michał. Materac ciemnobrązowy, na którym leży, ma charakterystyczne zacieki krwi. Za dużo znowu zaczynam myśleć. Po jakimś czasie Abel mnie woła do pokoju obok. To jego biuro. Jest okno, kraty w nim, widzę falujące na powietrzu jakieś gałązki, taki lekki wiaterek na twarzy, bardzo miłe uczucie. W biurze oczywiście klasyka, no. Biurko, stos akt, jakiś taki stolik. Abel spisuje moje dane, wyciąga z koperty też moje dokumenty. Widzę, chyba ma mój paszport. Wypytuje mnie o przebieg mojego pobytu w Libanie. Opowiadam więc ze szczegółami. Znowu energia do mnie wraca. Mam nadzieję, że w końcu on mi pomoże. Abel kiwa głową i sięga do plecaka. Wyciąga takie małe pudełko. Moja mama je zrobiła. Zjedz to, trochę cukru ci się przyda. Mówi i podaje mi takie małe ciasteczka w kształcie szyszki. Szyszka, symbol odrodzenia, przypomina mi taką wielką rzeźbę na dziedzińcu w Watykanie. Ufać mu czy nie? Nie wiem, ale jem. On jedyny rozmawia jak człowiek. On pracuje, a ja się zastanawiam. Czy to Abel zabił Kaina? Czy Kain Abla? Mam kompletnie zamieszanie takie w głowie, mętlik. Ale chyba Abel to był ten dobry. No ale on zginął. Może ten też będzie dobry dla mnie. Pytam go, czy mogę zadzwonić do ambasady. To nie ode mnie zależy, stary. To od Big Bossa. I pokazuje palcem na sufit i wzrusza ramionami. Niewidzialny, wszechmogący. To chyba Bóg tego miejsca.
Abel mówi, wróć do pokoju obok. Wszystko będzie w porządku. Nie przejmuj się. Po prostu wpadłeś w system. System? To słowo zostanie mi w głowie na długi czas. To nie jest pocieszenie. To brzmi jak jakiś wyrok. Po korytarzu chodzą ci nabuzowani goście. Nazywam ich zwierzakami. Ludzie tacy bez tożsamości. Zerkają raz po raz do środka, nie odpowiadają na moje uśmiechy. Jakby chcieli mnie stłamsić tym swoim diabelskim wzrokiem. Ja nie przestaję się uśmiechać. Mam takiego wymuszonego banana na ustach. Taka w sumie dobra mina do złej gry, jak to mówią. A na ścianie pełno odbitych odcisków palców. Są dosłownie, słuchajcie, wszędzie. Granatowe, liczę je. 1, 2, 3, 4, 5. A ile z tych gości jeszcze żyje? Zamykam oczy i widzę tą scenę. Żegnamy się pod blokiem z Bartkiem. Uważaj, stary, źle skręcisz i różnie może być. Powiedział mi tak przyjaciel na do widzenia. Teraz to jest musztarda po obiedzie. Bartka zawsze kojarzę z musztardą. Za mało lata, jak jadaliśmy zapiekanki na mieście, to on zawsze zamawiał właśnie z musztardą, nie z keczupem. Obstawiam, że był taki gość jedyny w Krakowie. Nagle Abel wchodzi do pokoju. Słuchaj, Big Boss nie odbiera. Spróbuj się przespać. Mamy jeszcze czas. Wycieram więc tą całą ławkę tak jakby rękawem, bo była zakurzona i kładę się na całej jej długości. Ja nigdy nie zasypiam na wznak, jakoś nie lubię, nie umiem. Ale teraz nie ma to kompletnie znaczenia. Rozpuszczam kucyk, bo gumka uwiera mnie w głowę, a kajdanki nie pozwalają mi ułożyć inaczej rąk. Ciało moje leży jak w trumnie. Wstawaj! Budzi mnie Abel z uśmiechem. Podskakuje z ławki jak oparzony. No, nie mam, stary, dobrych wiadomości. Big Boss nie odbiera telefonu już. Musisz wrócić do więzienia. Może jutro będzie jakaś decyzja. Ja już kończę pracę na dzisiaj, idę do domu. Może jutro się zobaczymy. Nie wiem, nic nie obiecuję. Miło było cię poznać. Cześć. Światła migają, miasto leci jak jakaś taka stara kaseta VHS. Rytmiczne bliki pod sufitem, raz jaśniej, raz ciemniej. Przypomina mi się taki polski serial, Ślepnąc od świateł. Tak, z genialną rolą Jana Frycza w roli Dario. Siedzę zaparty na tym furgonie, nogi trzymam na zapasowym kole. Wiatr lekko wpada raz po raz do środka przez te szczeliny w pace. Czuję się jak na rowerze. Wydaje mi się, że jadę z górki. Zjazd Aleją Waszyngtona na Salwatorze. Cześć babciu, cześć dziadku. Pozdrawiam ich w myślach. Tamtędy często biegam. Zapalam znicze na ich grobach. Zatrzymuję się na chwilę. W pędzie jest życie, energia, radość. Na treningu, biegając pod górkę, jest największy wzrost formy. A teraz? To jest dopiero pod górkę. Jestem w totalnej dupie, a nie w formie. Najgorsze jest to, że nikt nie wie, gdzie jestem. Nawet ja sam. Jesteśmy z powrotem, jakby ktoś przewinął taśmę. Wychodzę z paki. Brakuje mi tylko pomarańczowego stroju i kuli u nogi. Rzucam taki suchar w myślach. Ten suchar jest suchszy niż cera na twarzach klawiszy na wejściu. Koleś, tym razem inny, prowadzi mnie schodami na piętro i próbuje mnie wsadzić do jakiejś tam pierwszej lepszej celi, chyba numer 16. To nie moja cela, na pewno, moja jest na parterze. Mówię do niego, ale widać, że gościu nic nie kapuje po angielsku, ale chyba rozumie, że to nie ta cela, to na pewno, bo idziemy dalej. Nie pamiętam numeru mojej celi, nie zwróciłem na to uwagi. Kurde, rzadko się gubię, nawet budynka, a tu... pustka w głowie, no ale w sumie co ja się dziwię sam sobie, w końcu jestem w libańskim więzieniu, a nie gdzieś, kurczę, na plaży. Więźniowie gwiżdżą, ręce wystawiają przez kraty. Na szczęście schodzimy na parter. Ile jest tutaj tych cel? No na pierwszym piętrze naliczyłem co najmniej kilkanaście i na parterze jest tak samo.
Więc hej, ty, chodź tu! Co chwilę ktoś mnie zagaduje z kolejnych cel. To chyba najbardziej przerażający moment tego dnia. Gość w końcu otwiera celę numer 6. Widzę numer nad drzwiami. Stoję w progu. Klawisz próbuje mnie tam przeforsować. Wpycha mnie. No ewidentnie ma mnie gość. Nie tutaj, nie tutaj. Szarpie się, staje okoniem w tych drzwiach. Włazi, nie denerwuj nas. Wrzeszczy jakiś drugi koleś z tyłu po angielsku. Rozglądam się jeszcze panicznie w tym rozkroku po bokach. W lewo, w prawo. Ta cela. Jest, cela numer 7. Ta obok. O, moi ludzie, my friend. Odetchnąłem. W końcu wepchnęli mnie do tej 7. Wchodzę. Ja paradoksalnie, ale czuję się tutaj taki bezpieczny. O Jezu. Podchodzi do mnie gość od szefa. Chyba jego prawa ręka. Chwyta mnie za ręce, ogląda mi kciuki. Raz jeden, raz drugi i kiwa tak głową. Podchodzi też Paul i pyta: aresztowali cię? Chyba nie wiem w sumie sam. No nie miałem żadnych papierów ani nic. Miałem pytania, ale na tym się skończyło. Pokazuj paluchy. No i wtedy kumam. Szukają śladów odcisków. Jeżeli miałbym pobrane, byłyby oczywiście niebieskie, tak jak te odciski na ścianie w tym pokoju bez okien. Nie wiem, ale to chyba dobry znak, że nie jestem aresztowany. Paul siada obok mnie na chwilę i szepcze znowu na ucho: uważaj na tego Azjatę. Zlecił zabójstwo żony. Pokazuje na Harry'ego i odchodzi. Że co? Kolejny morderca? Ilu ich tutaj jest? Po co mnie Paul straszy znowu kimś innym? Kładę się w końcu. Kręgosłup mi odpoczywa. Materac mięciutki jak domowe łóżko w porównaniu do tych ławek na posterunku. Włączyli nagle telewizor. Wow! 55 cali na moje oko. I to na wprost od mojego łóżka. No mam szczęście, pierońskie. Super widok. Szklany ekran zamknięty w tej metalowej klatce. Trochę to podobne, że my też jesteśmy tutaj wszyscy zamknięci w takiej klatce. Zajmę głowę, pomyślałem. Leci jakiś film. O, znany mi aktor. Malek, tak się chyba nazywa. Kojarzę tą twarz, bardzo charakterystyczna. Grał Frediego. Freddie Mercury. Wembley, 1986 rok. Oglądałem na YouTubie te 20 minut legendarnego koncertu i te majestatyczne wieże starego stadionu Wembley w tle. Przypomniało mi się, jak byłem w Anglii. 2002 rok. Mieszkałem w Londynie. Na wprost z okna widziałem te wieże codziennie. I nie zrobiłem im zdjęcia, chociaż chciałem i planowałem. Tyle rzeczy w życiu planowałem i większości ich nie zrobiłem. To były czasy imigracji. Było ciężko, a teraz jak jest? O nie, to film o więźniach. Ja pierniczę, jeszcze nie udaje im się uciec. Co za pranie mózgów. Niech ktoś to wyłączy. Lepiej, żeby nie było tego cholernego ekranu.